Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Rajd Świętego Mikołaja na giełdach. Zaczęła się kolejna faza. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5 i z Bloomberga. Rajd Świętego Mikołaja na giełdach. Zaczęła się kolejna faza. Wczorajsze dane o inflacji oczywiście miały gigantyczny wpływ na rynki, ponieważ oddaliły perspektywę dalszych mocnych podwyżek stóp procentowych, o czym będzie za chwilę, ale przede wszystkim chciałbym pokazać, że po tych wczorajszych danych bardzo wyraźnie także spadły oczekiwania co do perspektyw inflacyjnych dla Stanów Zjednoczonych i jeszcze bardziej wzrosło prawdopodobieństwo, że z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie na coraz niższych poziomach. I oczywiście to implikowało fakt, że zmniejszyły się oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych, a to uwielbia rynek ryzyka, dlatego giełda papierów wartościowych wprost oszalała w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy świadkami bardzo mocnych wzrostów, o czym za chwilę będziemy mówić, ale jeszcze wcześniej zobaczmy właśnie ta implikowana stopa procentowa przed i po danych o inflacji, jak się zachowała. Bardzo wyraźnie zmniejszyły się, spadły te przyszłe wyceny co do stóp procentowych, więc można śmiało powiedzieć, że dane zostały przyjęte bardzo optymistycznie i widzimy, że na chwilę obecną szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest wyznaczony na maj 2023 roku, a stopa procentowa ma wynieść około 4,90% i w tym wypadku generalnie widzimy zmniejszenie o 20 punktów bazowych na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, jak to wycenia rynek, ale moim zdaniem najciekawsze informacje płyną z dalszej części tej krzywej implikowanej stopy procentowej, ponieważ zobaczmy, jak kształtują się przyszłe stopy dla grudnia 2023 roku. Jak jeszcze miesiąc temu nawet rynek zakładał, że nie będzie żadnej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, tak teraz zobaczmy, że rynek wycenia już nawet dwie obniżki o 25 punktów bazowych w 2023 roku stóp procentowych i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ wcześniej rynek tego nie dyskontował, teraz się ta zmiana pojawiła, że rynek już wycenia nawet dwie obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 roku w Stanach Zjednoczonych i to jest moim zdaniem ważna informacja, na którą warto zwrócić uwagę. No i oczywiście te dane sprawiły, że bardzo wyraźnie zwiększyła się szansa na pivot Fedu, czyli na zmianę nastawienia na bardziej gołębie, a nie już takie bardzo jastrzębie. Więc dane oczywiście wywołały wielką zmianę w percepcji i oczekiwania, co może się stać na stopach procentowych w przyszłości i rynek oczywiście to bardzo lubi i sama krzywa dochodowości, na którą warto cały czas zwracać uwagę. Widzimy, jak bardzo na przestrzeni zwłaszcza tej środkowej części krzywej obniżyła się względem poziomów przed danymi makroekonomicznymi o inflacji. Oznacza to naprawdę, że rynek zakłada te obniżki stóp procentowych w terminie między innymi tak mniej więcej za rok. To jest ważna informacja, a jeszcze przypominam także, w poprzednich materiałach pojawiły się informacje dotyczące inwersji krzywej dochodowości. W tym wypadku inwersja krzywej na podstawie papierów 3-miesięcznych i 18-miesięcznych pokazuje właśnie dość wyraźnie, że zwykle poprzedzało to recesję w amerykańskiej gospodarce. No i teraz też się zastanawiamy, czy recesja faktycznie wystąpi, czy też nie, czy te zjawiska się powielą. I oczywiście rynkowa stopa procentowa, która także bardzo dynamicznie spadła, te nawet spadki o 30 punktów bazowych są obserwowane względem poziomów tych sprzed publikacji danych makroekonomicznych, 30-40 punktów bazowych, można by nawet rzec, i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, więc nie dziwmy się, że wczoraj na giełdzie na Wall Street doszło do potężnych wzrostów niezwykle ważnych i oczywiście oznaczają one, że rajd Świętego Mikołaja na giełdach
trwa i zaczęła się jego kolejna faza. Po tym jak miesiąc temu dokładnie Plunge Protection Team prawdopodobnie zainterweniował, obronił potężne wsparcie 3600 punktów, wykonał swoją robotę i rynek uwierzył w to, że ta średnia się obroni, że rynek będzie dyskontował raczej miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, a nie twarde, ponieważ giełda wycenia to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, a odbicie na indeksach giełdowych oznacza, że rynek dyskontuje właśnie ten łagodniejszy scenariusz, bardziej korzystny dla rynków akcyjnych i że recesja będzie krótka i nie będzie taka bardzo silna. I oczywiście to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że bessa, która trwa teraz na giełdach papierów wartościowych, się po prostu skończy. I oczywiście inwestorzy na giełdach papierów wartościowych pamiętają bardzo dobrze statystykę, którą przytaczam praktycznie już teraz każdego dnia, że czwarty kwartał to generalnie jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynkach papierów wartościowych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Jest bardzo duże teraz już prawdopodobieństwo, że ta statystyka się powieli. A co będzie dalej, będziemy jeszcze to obserwować. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ta tendencja wzrostowa, która była wczoraj zaobserwowana na giełdach papierów wartościowych, powtarzała się na przestrzeni historii dość rzadko i za każdym razem, kiedy się pojawił taki wzrost w okolicach 5% na indeksie S&P, zapowiadało to utworzenie lokalnego minimum i nawrót do hossy, więc wniosek jest taki, że obserwujmy, czy czasem teraz nie powtórzy się ta zależność i czy czasem indeks S&P nie zakończył już tendencji spadkowej. Jestem też niezwykle zainteresowany odpowiedzią na to pytanie i bardzo podobne zjawisko obserwujemy na spółkach technologicznych. W tym wypadku wzrosty są jeszcze silniejsze, ponieważ spółki technologiczne bardziej reagują na to, jak zmienia się stopa procentowa. I oczywiście prawdopodobnie dzisiaj będziemy już testować poziom psychologiczny 4000 punktów z dużą szansą na to, że w listopadzie dojdziemy do linii Bessy, która jest teraz wskazywana w okolicach 4150 punktów, czyli jest naprawdę przestrzeń do dalszych wzrostów na indeksie S&P. Na przestrzeni tego roku widzimy, że było dość sporo sesji ze spadkiem o więcej niż 1%, a to oznacza, że po prostu rynek dyskontował jednak spowolnienie gospodarcze i pewnego rodzaju recesję w amerykańskiej gospodarce. Natomiast rynek, jeszcze raz przypominam, dyskontuje przyszłość, a nie przeszłość, dlatego teraz już będzie się koncentrował na tych perspektywach co do stóp procentowych, bo to może być pierwsze paliwo do generowania tendencji wzrostowej. I oczywiście w tym zalewie bardzo pozytywnych informacji warto także pamiętać o pewnych czynnikach, które mogą doprowadzić jednak w perspektywie, powiedzmy, bo ja osobiście spodziewam się, że ten rajd Świętego Mikołaja będzie trwał do końca tego roku, ale przed nami także pierwszy kwartał, który jest zwykle bardzo słaby dla indeksów giełdowych, jednak spowolnienie gospodarcze cały czas będzie miało miejsce i negatywne skutki podwyżek stóp procentowych także będą się objawiały, więc być może rynek jeszcze spróbuje nawrócić do tendencji spadkowej. No i ten następny wykres pokazuje, że jeżeli faktycznie pojawi się coś na kształt recesji w amerykańskiej gospodarce, to rynek ma jeszcze ochotę na to, żeby spróbować nawrócić do ruchu w dół i spadki o 10% mogą mieć miejsce. Natomiast czy spadki o 10% będą miały z poziomu 4200 punktów, czy też z poziomu 4500 punktów, a być może z poziomu 4000 punktów, to właśnie o to jest pytanie. I jeszcze raz wracam do tego wykresu bardzo długoterminowego, który pokazuje, że obecne odbicie jest także ważnym odbiciem od średniej dwustosunkowej na wykresie tygodniowym i ma to naprawdę bardzo duże znaczenie i inwestorzy uwierzyli już teraz coraz bardziej w to, że ten rajd Świętego Mikołaja trwa i warto po prostu się do niego dołączyć. Stąd takie zachowanie Wall Street, jakie obserwowaliśmy w ostatnich godzinach. Co jest także moim zdaniem bardzo interesujące, to zachowanie giełd azjatyckich, które dzisiaj potwierdzają to, co się wydarzyło na Wall Street, czyli dzisiejsza sesja, jeszcze raz przypominam, ostatnia w tym tygodniu, bo będziemy budować kształt świec tygodniowych, jest niezwykle zachęcająca
dla rynków w Europie i myślę, że one także powinny rozpocząć od luk wzrostowych, próbując kontynuować tendencję wzrostową. I także zobaczmy na indeksie niemieckim, jaka piękna była wczorajsza sesja w Niemczech. Indeks był wyciągnięty niezwykle wysoko i nawet już przekroczyliśmy barierę 14 000 punktów, więc fakt, że euro-dolar jest wciąż taki niski, daje dodatkową przewagę niemieckim spółkom, więc moim zdaniem to jest główny powód, dlaczego relatywnie niemiecki indeks DAX zachowuje się lepiej niż na przykład indeksy giełdowe na Wall Street. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznamy wstępne listopadowe dane o wskaźniku zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan o godzinie 16. Dlaczego te dane są ważne? Ponieważ to są pierwsze dane odnoszące się do sytuacji w listopadzie, czyli to są najbardziej bieżące z bieżących danych i oczywiście ich interpretacja będzie taka, że im lepiej, tym bardziej powinny być nastawione indeksy giełdowe na wzrosty, a im słabsze, tym te dane powinny być jednak negowane, ponieważ teraz faza rynkowa na giełdach papierów wartościowych jest taka, żeby dyskontować wszystkie pozytywne informacje na korzyść popytu na ryzyko. Z ciekawych informacji jeszcze dzisiaj poznamy wrześniowe dane o produkcji przemysłowej dla Wielkiej Brytanii, ale moim zdaniem nie mają one większego znaczenia. Z ciekawostek, co nie pasuje do układanki związanej z popytem na ryzyko, to oczywiście powiązanie zachowania indeksu giełdowego z zachowaniem Bitcoina. Bitcoin żyje generalnie własnym życiem, ale wczoraj spróbował wrócić na swój ważny, bardzo istotny poziom 17 000 dolarów i jeżeli dzisiaj uda się utrzymać na tym poziomem, to kształt świecy tygodniowej może dawać nadzieję na to, że jednak Bitcoin spróbuje jakimś sposobem zacząć potwierdzać zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street, czyli że będzie ten Bitcoin próbował rosnąć. Natomiast każde dalsze spadki będą jednak oznaczało, że materializuje się ten negatywny scenariusz, który był opisywany w poprzednich wpisach, który mówił, że Bitcoin ma potencjał teraz bardzo duży na spadek w okolicy 10 000 dolarów. I że generalnie jesteśmy w fazie wyczerpywania się bessy, która trwa od roku na kryptowalutach, na Bitcoinie, ale moim zdaniem w takiej sytuacji ten poziom kluczowy tych 17 000 punktów będzie określał nam, czy są nadzieje na zakończenie tendencji spadkowej na Bitcoinie już teraz, czy jednak będziemy świadkami spadków w te okolice 10 000 dolarów, jakby wynikało z analizy okołorynkowej, analizy technicznej i analizy statystycznej, którą, jeszcze raz przypominam, zamieszczam dla Państwa w ostatnich wpisach, więc zachęcam do tego, żeby sobie pośledzić te wykresy dotyczące zachowania Bitcoina. I jeżeli jesteśmy na rynku związanym z ryzykiem, to ważną jego częścią jest amerykański dolar i widzimy, że wczorajsza sesja doprowadziła na samym indeksie dolarowym do pokonania ważnego wsparcia, utworzenia formacji szczytowej pod przebicia półrocznej linii trendu wzrostowego, czyli generalna tendencja na amerykańskim dolarze odwraca się na niekorzystną dla amerykańskiej waluty, a to bardzo sprzyja wzrostowi globalnego popytu na ryzyko. Generalnie zasada powinna być taka, że najmniejszą stopę zwrotu na ryzyku powinny być amerykańskie indeksy giełdowe, a największą właśnie takie indeksy giełdowe jak Polska, ponieważ kapitał z całego świata będzie szukał stopy zwrotu, wypływając z USA i rynek taki jak na przykład polski jest idealnym celem do tego, żeby tutaj poszukać stopy zwrotu, więc nie dziwmy się, że tak giełda papierów wartościowych bardzo mocno rośnie, tak samo jak polskie obligacje czy też złote, o czym będzie w końcówce tego materiału. Natomiast moim zdaniem najważniejsze wnioski, jakie płyną z tych ostatnich wydarzeń, jest takie, że odwraca się średnioterminowa tendencja na amerykańskim dolarze na niekorzystną dla dolara i dzisiejsze zadanie rynku jest dowiezienie tych sygnałów na wykres tygodniowy. Czy tak się stanie, będziemy to obserwować, natomiast sam euro-dolar za swoim zachowaniem sygnalizuje, że wracamy do wewnątrz tego 8-letniego kanału spadkowego. Każdy powrót na poziom parytetu był tego symptomem, a teraz zachowanie euro-dolara jeszcze bardziej to potwierdza. W takiej sytuacji naprawdę rośnie szansa na nie tylko krótkoterminowe odbicie i jakąś korektę, ale także średnioterminowy ruch w górę ku pierwszym oporom, które są zlokalizowane w okolicach 1,06 i oczywiście w takiej sytuacji teraz
taki ruch jest scenariuszem bazowym. Zachowanie rentowności, zachowanie amerykańskiego dolara to oczywiście wzrok każdego inwestora kieruje się na dwa inne rynki, na dolar jena i na cenę złota, o czym za chwilę będziemy mówić. Sam dolar jen pokonał także ważne wsparcia, teraz testuje 9-miesięczną linię trendu wzrostowego i myślę, że jest duża szansa na to, że i ona zostanie pokonana, ponieważ te zjawiska, które będą się pojawiały, one sprzyjają tendencjom spadkowym, żeby po prostu łamać te kolejne wsparcia. I widzimy, że interwencja, która się pojawiła Bank of Japan w okolicach mniej więcej 3 tygodnie temu, przynosi swoje owoce. No i myślę, że bankierzy centralni w Japonii są zadowoleni. Rynek ryzyka to są także surowce. Dzisiaj ropa naftowa, czy ta Brent, czy też WTI rośnie, generując, zachęcając do tego, żeby wieścić je na kontynuację, próbę nawiązania do zachowania innych cen surowców, czyli do wzrostu w kierunku ostatnich swoich oporów. Jednak moim zdaniem najważniejsze wydarzenia na rynku surowcowym płyną z zachowania ceny złota, ponieważ te dwa zjawiska, o których mówiłem, zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności sprzyjają bardzo dynamicznym wzrostom ceny złota i faktycznie tak się dzieje. Natomiast wczorajsza sesja miała dodatkową specyfikę i charakterystykę, ponieważ powstała formacja podwójne dno z linią szyi w okolicach poziomu 1730 i to oznacza, że na wykresie powstała formacja zachęcająca do ruchu nawet w okolicy 1830. I oczywiście, jeżeli spadki rentowności będą trwały i amerykański dolar będzie się osłabiał, to cena złota będzie kontynuować tendencję wzrostową i spodziewajmy się, że ten atak na poziom 1830 jest scenariuszem bazowym i powinien się zmaterializować. I następny rynek, który moim zdaniem powinien być szczególnie monitorowany przez inwestorów na rynku akcji, to jest rynek miedzi. Rynek miedzi jest bardzo dobrze skorelowany z zachowaniem globalnej gospodarki, więc jeżeli rośnie, jest to symptom, że rynek dyskontuje pozytywny scenariusz dla gospodarki, a jeżeli miedź spada, to dyskontuje negatywny scenariusz dla gospodarki. W tym wypadku oczywiście wybicie z formacji trójkąta jest kontynuowane, prawdopodobnie dowieziemy je na wykres tygodniowy, a to będzie sygnalizowało nam, że miedź będzie próbowała wkrótce zaatakować potężne opory w rejonie 8700 dolarów, gdzie mamy linię szyi formacji szczytowej i potencjał jest wciąż wyraźny na około jeszcze 5% wzrostów, żeby osiągnąć ten opór, więc moim zdaniem popyt na ryzyko powinien cały czas pchać ten surowiec na jeszcze wyższe poziomy. I teraz czas na polskie aktywa, ponieważ dzisiaj mamy święto w Polsce, ale rynek moim zdaniem jeszcze będzie funkcjonował, poza oczywiście rynkiem akcji. Najważniejsze wydarzenia to oczywiście spadek polskich rentowności do poziomu zbliżonego już do 7%. Widać wielki run, wielki boom na polskie obligacje, kupowanie i szukanie stopy zwrotu przez inwestorów zagranicznych. Jeszcze raz przypominam, osłabienie amerykańskiego dolara oznacza, że kapitał z Wall Street wycofuje się i szuka na całym świecie stopy zwrotu, a polskie aktywa poza ryzykiem geopolitycznym tutaj generują fantastyczne stopy zwrotu. Przypominam, punkty swapowe na euro do złotym w okolicach są 4000 punktów. To po prostu są darmowe pieniądze dla inwestorów z Wall Street. Dlatego też złoty tak się umacnia. I jeżeli tutaj zostaną pokonane ostatnie minimy właśnie na tej parze euro-złotego, to będzie sygnał do następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Dzisiaj może się to wydarzyć, chociaż myślę, że kształt świecy tygodniowej po prostu będzie z każdym kolejnym dniem zachęcał do tego, żeby je połamać. W takiej sytuacji ruch w okolicy nawet poziomu 4,53, gdzie mamy dolne ograniczenie tego dwuletniego kanału wzrostowego, będzie jak najbardziej prawdopodobny i stanie się scenariuszem bazowym. Obserwujmy jakaś dynamika, jakaś tendencja teraz. Oczywiście największa dynamika tendencji spadkowej jest na dolar złotym. Pokonujemy już tą najszybszą linię trendu wzrostowego i oczywiście każde dalsze wzrosty euro-dolara będą napędzały jeszcze bardziej dynamikę spadkową dolar złotego i ruch w kierunku poziomów, które nie były obserwowane od pół roku, jest bardzo prawdopodobny. Gdzie ten rynek dotrze?
Moim zdaniem, jeżeli faktycznie teza o tym, że rajd Świętego Mikołaja na giełdach wchodzi w kolejną fazę, będzie kontynuowana ta tendencja jeszcze do przełomu tego i przyszłego roku, to przed złotym jeszcze potencjał do tego, żeby się naprawdę solidnie umocnić w końcówce listopada i w grudniu. I oczywiście kończymy giełdą papierów wartościowych. Dzisiaj, przypominam, nie ma sesji w Warszawie, ale kształt świecy tygodniowej jednoznacznie sygnalizuje, że rynek chce dalszych wzrostów. Już mówię od kilku sesji, że kształt świecy tygodniowej w takiej formie oznacza, że rynek widzi, że na przestrzeni ostatnich 14 lat każde odbicie od wsparcia 1250-1500 punktów prowadził do wzrostów nawet o kolejne 1000 punktów na indeksie WIG20, to w takiej sytuacji jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że i tym razem tak będzie, więc potencjał nawet z tych poziomów, które są obecnie 1700 punktów na indeksie WIG20, do tego, żeby rosnąć, mieć swój cel przynajmniej inwestycyjny na poziomie w okolicach 2400-2500 punktów, inwestorom będzie sygnalizował, że warto kupować akcje, więc jeżeli dzisiejsza sesja będzie co najmniej neutralna na Wall Street, a będziemy świadkami w poniedziałek co najmniej neutralnych sentymentów po sesji na azjatyckiej, to spodziewam się naprawdę potężnej kolejnej fali kupna polskich akcji, które są zdecydowanie niedowartościowane. Pamiętamy, że warszawska giełda generalnie należy do giełd, które w tym roku straciły najmocniej, są bardzo niedowartościowane. No i boom na polskie akcje może stać się faktem, że jeszcze w tym roku zobaczymy znowu poziom 2000 punktów na tym naszym głównym indeksie blue chipów. Jako że oczywiście WIG20 zachowuje się najlepiej spośród wszystkich indeksów giełdowych z warszawskiej giełdy, oznacza to, że kapitał zagraniczny właśnie tutaj do naszej giełdy napływa, a nie tą hossę generuje kapitał krajowy. Minusem jest to, że na tej fali wzrostowej nie rośnie obrót. Za każdym razem, kiedy dochodziło do takiego wzrostowego odbicia, to obrót był bardzo, bardzo intensywny. Na chwilę obecną takiego obrotu nie ma, więc jestem w następnym tygodniu, w kolejnych dniach będę bardzo szczególnie patrzył na to, czy obrót na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych się zwiększa. I oczywiście wczorajsze zamknięcie giełdy papierów wartościowych przeniosło sygnały o hossie na wykres tygodniowy. Hossa techniczna to jest odbicie od minimów tendencji o co najmniej 20% i widzimy, że warszawska giełda papierów wartościowych odbiła już co najmniej o 25% od swoich minimów, czyli techniczna hossa staje się faktem, zostają te sygnały przeniesione na wykres tygodniowy. Tego tylko się cieszyć, ponieważ potencjał wzrostowy jest ogromny i zachęca do tego, żeby jeszcze w tym roku wieścić, że możemy sięgnąć poziomu 2000 punktów, być może nawet poziomów jeszcze wyższych. Także zapowiada się bardzo ciekawa sesja, bardzo ciekawe sesje i końcówka tego roku. Czy rajd Świętego Mikołaja na giełdach będzie miał miejsce? Moim zdaniem tak. Właśnie on trwa i zaczęła się jego kolejna faza. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.